dla przejrzystości i intencji tego naszego spotkania rzeczywiście dobrze jest, kiedy w tej części niejawnej można zaprezentować także stanowisko rządu. Zgadzam się z panem prezydentem, że Rada Gabinetowa i zawsze tak było, to jest miejsce, gdzie można poinformować pana prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie pan prezydent ma na przykład ograniczone możliwości oceny sytuacji czy brak wiedzy. I jak pan prezydent wie, także w tym miejscu przez wiele lat byliśmy świadkami wielokrotnie konfrontacji między siłami politycznymi, które różnie interpretowały konstytucję. Rada Gabinetowa jest instytucją, która jest opisana precyzyjnie w Konstytucji. I chciałbym, żeby od początku było jasne, ze względu na, żeby nie było rozczarowań później czy jakichś niepotrzebnych iluzji. Z całą pewnością pan prezydent ten punkt w Konstytucji przestudiował, ale opinia publiczna na pewno chciałaby dokładnie zrozumieć, na czym polega ten taki nietypowy jednak standard, jakim jest Rada Gabinetowa, a więc będziemy do pana prezydenta dyspozycji, tak jak mówił. Cześć, witam was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj trochę szybciej wróciłem, nie jestem już taki wypompowany jak wczoraj, więc zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, otwórzcie piwko, bo dzisiaj muszę się wygadać, muszę się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami. Wczoraj wam tak, można powiedzieć, nabąknęłem o tej Radzie Gabinetowej. Dzisiaj chciałbym poświęcić temu ten materiał i myślę, że warto, zresztą sami ocenicie, ale jak zawsze, zanim zacznę swój monolog, to chciałbym przede wszystkim podziękować Grażynie za płatę. Bardzo ci, Grażynka, dziękuję. Naprawdę bardzo doceniam, że tak wspieracie ten kanał. Nie wiem, czy jest to zauważalne. Kupiłem z tych pieniążków, które tutaj wpłacacie, kilka programów do obróbki zdjęć. Jeszcze kilka takich programów związanych właśnie z kanałem. A przy okazji kupiłem sobie paczkę kawy. Wszystkim też rzecz jasna, bardzo dziękuję, że się udzielacie na tym kanale, komentujecie. Uwielbiam czytać wasze komentarze. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy, bo jest o czym mówić. I dzisiaj chyba znowu was troszkę zatrzymam na dłużej. Bo między moimi wywodami powrzucam takie, jak mi się wydaje, najciekawsze fragmenty, urywki z posiedzenia tej Rady Gabinetowej. Dzisiaj na spokojnie przejrzałem sobie takie obszerne fragmenty tej Rady Gabinetowej, zbierając materiał do dzisiejszego filmiku. I wiecie, do jakiego wniosku doszłem? Jeśli się mylę, poprawcie mnie proszę, ale odniosłem takie nieodparte wrażenie, że Tusk i Nawrocki to są dwa światy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Z jednej strony doświadczony polityk, dyplomata, człowiek obycia, wiedzy i kultury, a z drugiej człowiek o mentalności dresiarza z ligi trampkarzy, który wchodzi w politykę, jakby wchodził na boisko, gdzie liczy się tylko krzyk, przepychanka i tania pokazówka. Kontrast jest tak ostry, że aż trudno uwierzyć, że obaj funkcjonują w tej samej przestrzeni publicznej. I wiecie co? Też to jest moja taka subiektywna opinia. Generalnie mam taką złą wiadomość dla tych belwederskich pomysłodawców tej całej Rady Gabinetowej. Nawrocki
po obejrzeniu tego wszystkiego był po prostu nieprzygotowany nawet do części oficjalnej. Jak Gamoń i Uczniak bezmyślnie przewracał kartki, kiedy Tusk po prostu błyszczał. Jeśli ich celem było udowodnienie amatorszczyzny Batyra, no to tylko pogratulować tym spin-doktorom pisowskim, bo to z pewnością się udało. Także nie wiem, czy wam mówiłem, między tymi moimi wywodami będę wrzucał te fragmenty właśnie z tej rady gabinetowej, które no, myślę, że warto zobaczyć, posłuchać. I to pierwszy z nich. Widzę, że nastrój jest, panie premierze, dobry, jeśli chodzi o finanse publiczne. Podziwiam właściwie nastrój pana premiera i ministra finansów, bo pan premier dotknął wielu aspektów, no ale nie odniósł się do 150 miliardów. To będzie pewnie okazja i pan minister będzie o tym mówił na naszym spotkaniu. To są realne, no, pan premier o wielu rzeczach powiedział, ale no też są konkretne, twarde, statystyczne dane. No 150 miliardów rozumiem, że nikt nie kwestionuje. Luki na poziomie 45 miliardów chyba też nie. No to będzie przedmiotem naszej dyskusji. Pan premier też regularnie używał przymiotnika rekordowy, ale według moich informacji to mamy rekordowy deficyt w historii Polski po 1989 roku. Więc jakby tego przymiotnika zabrakło przy samym deficycie. I to jest właśnie przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania i naszej dyskusji. Na Radzie pokazaliśmy prawdziwy raport. 150 miliardów długu, rozkradzione inwestycje, zmarnowane lata. To spuścizna PiS i ludzi, którzy dziś chowają się za plecami prezydenta. To nie my będziemy się tłumaczyć. To oni powinni wytłumaczyć, gdzie są pieniądze Polaków. No dobra, przydługawy wstęp był, teraz przejdźmy do konkretów. Nawrocki. Kacyk Kaczyńskiego zwołał radę gabinetową. Osobiście jestem przekonany, że ta szopka Nawrockiego pod tytułem Rada Gabinetowa była pomysłem, poleceniem wierchuszki Kaczyńskiego. No i powiem wam, że no, myślał, że będzie błyszczał na tej całej Radzie, no ale Tusk bardzo szybko sprowadził Batyra na ziemię. Polityka w realnym świecie to jednak wielka sztuka wymagająca ogromnego doświadczenia i finezji, zdecydowanie trudniejsza niż populistyczna kampania wyborcza. Ten osiłek od ustawek chciał się zmierzyć z doświadczonym politykiem. I powiem wam, że miło było patrzeć, jak Tusk w 5 minut rozjechał Batyra i jego pisowskich cepów na tej Radzie Gabinetowej. Bo przyszedł Karolek na Radę Gabinetową, butny, przekonany o swojej samozwańczej zajebistości. Chciał popisać się, zabłysnąć, myślał, że ogon może machać psem, ale niestety to nie Nowogrodzka i to nie jest ta liga powiatowa, w której do tej pory grał Nawrocki i w której wynajęto Nawrockiego. Donald Tusk spuścił taki przysłowiowy wpierdol intelektualny Nawrockiemu, tak go zgruzował, że to po prostu było coś pięknego i o tym właśnie dzisiaj będę mówił i wam pokazywał. Jednym słowem, moi drodzy, Alfons dostał taki łomot od premiera, że na długo zapamięta tą lekcję. A niejaki Bogucki po tej Radzie Gabinetowej zażądał, wyobraźcie sobie, pisemnych wyjaśnień. No, z drugiej strony, no nie ma co się dziwić. Słuchajcie, słuchanie ze zrozumieniem to jednak wyższy poziom kompetencji językowych. No,
o które ani Nawrockiego, ani Boguckiego tutaj nikt nie podejrzewa. No i jeszcze jedna taka ciekawostka, jeżeli szef Kancelarii Prezydenta po Radzie Gabinetowej nazywa polski rząd jeźdźcami apokalipsy, to znaczy, że Nawrocki wprost wypowiada wojnę rządowi Rzeczpospolitej i potwierdza, że celem tej Rady Gabinetowej było uderzenie właśnie w ten rząd, a nie szukanie porozumienia. Czy prezydent jest od obalania rządu? No, pisowski prezydent i owszem, ale czy im to wyjdzie? Powiem wam, raczej wątpię. Rada Gabinetowa to nie jest instytut rządu czy parlamentu i z całą pewnością nie jest to klub dyskusyjny, tylko są to obrady Rady Ministrów prowadzone przez pana prezydenta w sprawach szczególnej wagi. I ponieważ w tym miejscu bardzo często mieliśmy poczucie jako Polacy, jako cały naród, że są kłopoty z przestrzeganiem i prawidłowym interpretowaniem konstytucji, więc pragnę zapewnić pana prezydenta, że będę bardzo rzetelnie pilnował ram konstytucyjnych w naszej współpracy z najlepszą wolą. Oczywiście prezydent jest strażnikiem konstytucji, ale cieszę się, że pan premier jest gotowy do tego, aby wspierać mnie w misji bycia strażnikiem konstytucji. Też będę się o nią upominał w wielu kwestiach, choć to nie jest przedmiotem, panie ministrze, dzisiaj naszych dyskusji. Moi drodzy, powiem wam, że brakowało takiego Tuska, bezpośredniego, pewnego siebie, gotowego na zwarcie. Nie wszyscy politycy odnajdują się w takiej formule, ale premier zdecydowanie tak. To Nawrocki, zapraszając na Radę Gabinetową, sam podsunął mu okazję, by wyjść na środek i obnażyć słabość tego całego obozu prezydenckiego. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ktoś złośliwy podpowiedział Nawrockiemu ten pomysł o Radzie Gabinetowej, wiedząc, że skończy się to widowiskiem, które mocno odbije się na wizerunku właśnie Nawrockiego. A Tusk nie marnował czasu, rozbijał populistyczne kłamstwa punkt po punkcie, z precyzją i spokojem człowieka, który wie, że stoi na solidnym gruncie faktów. To była demonstracja takiej politycznej przewagi i pokaz różnicy klas. Mówię o tym nie, żeby się wyzłośliwiać, tylko jeśli pan prezydent naprawdę chce poważnie podyskutować na temat sytuacji polskiego rolnictwa, to nie trzeba mieć dużo dobrej woli, żeby zobaczyć, że te negatywne konsekwencje dotyczące kompletnie bezkarnego wjazdu nieograniczonych ilości zboża z Ukrainy, to było coś, z czym mój rząd uparał się błyskawicznie. I to wymagało decyzji organizacyjnych na granicy i interwencji w Unii Europejskiej. I w obu przypadkach osiągnęliśmy sukces. Pan prezydent na pewno przecież obserwował te dramatyczne zdarzenia tuż przed wyborami parlamentarnymi, kiedy pańscy polityczni przyjaciele wmawiali wszystkim, że jest świetnie, że nie ma żadnego problemu, że lepiej nawet nie sprzedawać polskiego zboża, bo ono za chwilę będzie droższe. Ja pamiętam dokładnie, bo interweniowałem wtedy wielokrotnie na rzecz wprowadzenia skutecznej kontroli i zatrzymania tej lawiny, nie tylko zboża wówczas z Ukrainy. I to my zmieniliśmy przepisy europejskie, dzięki którym polskie rolnictwo jest dzisiaj bezpieczne, jeśli chodzi o tę kwestię. No a jeśli chodzi o Nawrockiego. Nawrocki szedł na scenę i od razu odsłonił całą swoją słabość. Nie miał tak praktycznie i teoretycznie żadnych argumentów, jedynie takie typowe propagandowe frazesy i ataki personalne, czyli standard. Strzelał ślepakami, licząc, że sam hałas pokryje brak treści. Ale no niestety, no nie przykrył tego. Wyszło dokładnie odwrotnie. W pełnej krasie pokazał się amator, który nie ma do powiedzenia kompletnie nic konstruktywnego. Jeszcze bardziej pogubił się Nawrocki. W sumie
On cały czas był pogubiony. Wyglądało to tak, jakby całkowicie pomyliły mu się, nie wiem, role ustrojowe. Pierwszym, drodzy Państwo, dziś podejmowanym przez nas tematem będzie sytuacja finansów publicznych. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan minister Domański. Myślę, że będziemy kiedyś na tej samej stronie z panem ministrem Domańskim w podręcznikach o kampaniach wyborczych. Pan minister Domański, ja byłem tylko kandydatem, ale pan minister Domański uruchomił ten proces obywatelskiego zaangażowania wielu Polaków, którzy sprawili, że mogłem prowadzić moją kampanię wyborczą, której nie mogłem prowadzić w związku z środkami finansowymi, które nie zostały wbrew prawu przewidziane na moją kampanię wyborczą. To sprawiło, że miliony Polaków i Polek, drodzy Państwo, sfinansowały moją kampanię wyborczą, za co mam okazję podziękować. Tutaj chyba nie podlega żadnej dyskusji, żadnej wątpliwości, że prezydent nie jest premierem, premier nie jest prezydentem. To jest elementarz, którego nie trzeba tłumaczyć nikomu, nawet chyba pisowcom. A już na pewno nikomu, kto zna podstawy konstytucji. A jednak Nawrocki zachował się tak, jakby kierował się własnym ego, a nie ustawą zasadniczą. I ta jego agresja, personalne wycieczki, polityczne łajanki to styl, który może imponować tylko najtwardszym wyznawcom PiS-u czy Nawrockiego. W szerszej perspektywie oznacza to jednak jedno. Współpraca z rządem staje się fikcją, a rezydentura Nawrockiego dryfuje w stronę takiego politycznego spektaklu zamiast realnej odpowiedzialności. I wnioski tutaj są oczywiste. Rada gabinetowa miała być pokazem siły rezydenta, a stała się sceną, na której premier zagrał koncertowo, a rezydent Nawrocki i jego zaplecze wyszli na zagubionych i bezradnych. I to wydarzenie, moi drodzy, przejdzie do historii nie jako przykład powagi instytucji, ale jako ostrzeżenie, że polityka oparta na propagandzie, emocjach zawsze przegrywa z profesjonalizmem i faktami. No, powiem wam, po tej Radzie Gabinetowej całej jestem jednego, no niemalże pewny. Wydaje mi się, że do roku 2030 więcej takich rad zwołanych przez Nawrockiego już nie będzie. Nawrocki po tej lekcji nie zaryzykuje raczej powtórki, no chyba że mu będzie kazał Kaczyński. Bo powiem wam szczerze, że po takim słownym wpierdolu, jaki dostał Batyr na tej radzie i jego doradcy, wcale się nie zdziwię, gdyby to była ostatnia taka pisowska ustawka w Pałacu Prezydenckim. Choć oboje z panem premierem jesteśmy historykami, choć oboje. Jak pan prezydent zauważył, obaj skończyliśmy tę samą uczelnię, obaj skończyliśmy tę samą uczelnię. Moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, zaraz wam wrzucę tutaj fragmencik, zachowanie Nawrockiego na tej Radzie Gabinetowej, no powiedziałbym co najmniej dziwne. Być może brak snusa lub przedawkowanie przed spotkaniem tego snusa. Dziwne miny, nie bardzo wie, gdzie podziać oczy, co zrobić z dłońmi, no takie osobliwe, zastanawiające. Tymczasem, gdy Nawrocki, delikatnie rzecz ujmując, dziwnie się zachowywał, Donald Tusk jasno i dobitnie do Nawrockiego powiedział: będziemy do dyspozycji w zakresie informacyjnym, tak jak stanowi konstytucja, ale Rada Gabinetowa nie jest substytutem rządu ani klubem dyskusyjnym. Zresztą zobaczcie sami, zwróćcie uwagę na miny, zachowanie Nawrockiego. No, sami musicie przyznać, że delikatnie rzecz ujmując, są odrobinę dziwne.
I dla przejrzystości i intencji celu naszego spotkania rzeczywiście dobrze jest, kiedy w tej części niejawnej można zaprezentować także stanowisko rządu. Zgadzam się z panem prezydentem, że Rada Gabinetowa i zawsze tak było, to jest miejsce, gdzie można poinformować pana prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie pan prezydent ma na przykład ograniczone możliwości oceny sytuacji czy brak wiedzy. I jak pan prezydent wie, także w tym miejscu przez wiele lat byliśmy świadkami wielokrotnie konfrontacji między siłami politycznymi, które różnie interpretowały konstytucję. Rada Gabinetowa jest instytucją, która jest opisana precyzyjnie w konstytucji. I chciałbym, żeby od początku było jasne, ze względu na, żeby nie było rozczarowań później czy jakichś niepotrzebnych iluzji. Z całą pewnością pan prezydent ten punkt w konstytucji przestudiował, ale opinia publiczna na pewno chciałaby dokładnie zrozumieć, na czym polega ten taki nietypowy jednak standard, jakim jest Rada Gabinetowa, a więc będziemy do pana prezydenta dyspozycji. Zresztą ta cała Rada Gabinetowa to była jedna wielka żenada. Nawrocki zachowywał się jak wychowawca poprawczaka, który dyscyplinował swoich podopiecznych. Wymagamy powagi i wzajemnego szacunku. No, powiem tak, panie Batyr, panie Nawrocki, bo nie wiem, kim pan jesteś w ogóle. Nabraliście z pisowcami pożyczek na broń, rozdaliście 800+, żeby mieć nowych niewolników, daliście 13, 14 emerytury, żeby na was głosowali, a panie Batyr się zastanawia, skąd dziura budżetowa. Zastanawiać się trzeba z doradcami, może wpadniecie na to, bo od lat wiadomo, że PSL przylgnie do każdego tylko, żeby być przy korycie, chociaż to już jest inna bajka. No oczywiście PiS ich prezydentem, no to wiedzą. No i już się, zaczynają zloty, podchody, ale to nie o tym. Po co te przepychanki w jedną, w drugą stronę? Jak to Nawrocki mawia, Polska dla Polaków, jesteśmy po prostu już tym zmęczeni. To nie jest stanie na straży konstytucji, tylko, nie wiem, dowalanie Tuskowi, bo tak kazał obłąkaniec z Żoliborza. Przez 8 lat PiS rozbrał Polskę i zadłużał ją po cichu, w funduszach poza budżetem. Zamiast stabilnych finansów, miliardy ukrytych długów. Efekt? Polska była słaba, a rachunki rosły lawinowo. To prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem, którą zostawił nam Morawiecki. Najważniejsze dla rządu premiera Donalda Tuska jest bezpieczeństwo Polaków. Dziś wydajemy 186 miliardów złotych na obronę. Nie po to, by zadłużać Polskę, ale by ją chronić. Bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze i jest bezcenne. Może Nawrocki powinien przed tą całą radą gabinetową na przykład zapytać Morawieckiego, jaki jest stan finansów, jaki stan finansów pozostawił po swoich rządach. No, szkoda, że nie apelował Nawrocki do swojego poprzednika, żeby nie łamał konstytucji. No bądźmy szczerzy. Nawrocki wykonuje tylko polecenia prezesa. I tutaj na linii Kaczyński-Tusk nigdy porozumienia nie będzie i no nie oszukujmy się. I nawet Nawrocki powinien doskonale o tym wiedzieć, tak jak każdy świadomy Polak, który no nie ma wypranego mózgu przez tą szczujnię za rubliki, czy tych tiktokowych i innych hejterów pisowskich. Każdy, kto potrafi samodzielnie myśleć,
Doskonale wie, jak wygląda stan państwa. Wiemy, ile kosztuje na przykład utrzymanie kancelarii Nawrockiego i posadki kolegów, jakich do pilnowania zatrudnił na przykład Kaczyńskiego. Każda partia kradnie. To tutaj nie podlega wątpliwości. A PiS już pod tym względem jest po prostu nie do pokonania. Tusk powiedział temu, nazwijmy to żartobliwie, dostojnikowi, że jego weta nie mają praktycznie znaczenia, co mi się bardzo spodobało. Chodzi tutaj o ustawę wiatrakową, która, jak powiedział Tusk, i tak będzie realizowana. A co do tych brakujących pieniędzy, których Nawrocki jest tak zatroskany, to może tak na początek niech jego kolesie z PiS-u oddadzą to, co rozkradli. To i się deficyt zniweluje, a na pewno w znacznym stopniu się zmniejszy. Wiatraki. Ja mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków i złą wiadomość dla pana prezydenta. My i tak będziemy zwiększali i to radykalnie moc z wiatraków na lądzie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami wiatraków, tylko to jest w tej chwili najtańsze i najszybsze w realizacji źródło prądu. Pan premier teraz chce cały zakres spraw omówić, bo chyba odchodzimy, panie premierze, od tematu. Możemy porozmawiać o wiatrakach i o innych rzeczach, natomiast to wszystko składało się do jakiejś całości. Mam wrażenie, że odchodzimy od tematu. Więc okej, to ja już... Możemy porozmawiać o wiatrakach, jak pan premier chce, ale nie po to was zaprosiłem. Okej, ale to kończę. Rzeczywiście mam tylko tę informację, panie prezydencie, że te wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy już sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować tutaj nasze działania, także weto będzie tutaj może mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany. Moi drodzy, jak przeglądałem te posiedzenie tej Rady Gabinetowej, którą zwołał Batyr, to mam szczere wątpliwości, czy urząd prezydenta jest nam w ogóle do czegoś potrzebny. Płacimy podatki na kogoś, kto nie reprezentuje godnie swojego urzędu. No, niby powinniśmy się do tego przyzwyczaić, przywyknąć. Po 10 latach prezydentowania Dudy, choć pamiętacie, jak wam mówiłem, że jeszcze zatęsknimy za Dudą. No i tutaj chyba się to potwierdza. No ale której nie da się wygumkować. Szkodzi interesowi Polski i Polaków przez swoją niekompetencję i zależność od PiS. No i jeszcze nasz Karol ma marzenie zostać królem, co widać po jego zachowaniu. Nie wiem, czy pamiętacie, no bo oczywiście nie mówię tutaj o pamięci do pisowców, bo oni mają bardzo wybiórczą i słabą pamięć, ale moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie, jak Emilewicz z rządu PiS, zarządów Morawieckiego, podpisywała z niemieckim, podkreślam, niemieckim Siemensem umowę o dostarczeniu turbin wiatrowych. No jak cholera, nie? Pewnie Tusk jej kazał. No a teraz, myślicie, że coś się zmieniło, jak pisowcy nie są przy władzy? Jesteście w błędzie. Otóż, moi drodzy, teść posła PiS-u, Kathanka, chyba dobrze, Kanthaka, no ten teściu z zawodu tynkarz. Nie, żebym coś miał do tynkarzy, ale otóż ten teść tynkarz został teraz dyrektorem Wordu w Lublinie, czyli tam, gdzie pisowcy rządzą, dalej rodzina na swoim. No ale pomińmy to jest jako ciekawostka. Ja siłą rzeczy obserwowałem, co robił poprzedni rząd w
takich sprawach jak zboże z Ukrainy, sprzedaż ziemi obcokrajowcom, głównie Niemcom. To ciekawe dla pana prezydenta pewnie będzie jako gdańszczanina. Bardzo dużo tutaj zawsze pada słów na temat tego, że no wiadomo, po pierwsze Polska i robimy wszystko dla Polek i Polaków, a nie dla innych narodów. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego o 1000% wzrosła sprzedaż gruntów zarządów PiS-u niemieckim właścicielom. No ale wróćmy do tematu. Moi drodzy, muszę przyznać się do tego wam, choć niechętnie, ale przyznam wam się, że nie wiedziałem, że ten pisowski prezydent Batyr jest to taki wielki geniusz. Tylko się zastanawiam, dlaczego nie doradzał poprzedniemu rządowi. No i z tą kawalerką mu troszeczkę nie wyszło to, co dopiero z państwem. Ci, co znają choć trochę historię Polski, wiedzą, jak skończyło się liberum veto przez szlachtę. No niestety Nawrocki idzie dokładnie tą samą drogą. Robi wszystko, żeby PiS wróciło do koryta. Nie liczy się z Polską, z Polakami, ale o tym też mówiłem i to już niejednokrotnie się potwierdziło. Jeśli chodzi o najważniejsze zobowiązanie wyborcze, czyli odejście od tej upiornej pisowskiej drożyzny przez lata rujnującej portfele polskich rodzin, to dzisiaj mamy jedną z najniższych inflacji. Jest w tej chwili 3% i mamy powody być dalej optymistami, że inflacja będzie spadała. Do czego dążą pisowcy przy tej pomocy Batyra? Chodzi im o przeterminowe wybory. PiS do władzy by miał dobrać się z powrotem do koryta do władzy, by miał okazję powiedzieć ciemnemu ludowi, że jest tak jak jest, bo Antek i Płaszczak na Jarkowe polecenie podpisali umowy i dzisiaj trzeba płacić, że machiny wojenne bez amunicji to nie jest istotne. To też jest osobny temat, tak tylko tutaj to wplatam sobie. No, z czołgu kosami będziemy rżnąć. No, PiS chciał podnieść akcyzę na alkohol, a abstynent Karol się sprzeciwił, znaczy nie PiS, zły Tusk, przepraszam. No, organizacje defilady nie mają nic wspólnego tak naprawdę ze zdolnością obronną kraju. Jak wiecie, pisowcy bardzo lubili robić defilady, ścianki z wojska. Jeśli chodzi o PSL, jak mówiłem, tak się sprawdziło co do Hołowni. PSL też śmierdzi zdradą i podejrzewam, że już za 2 lata będą pod nóżkiem Kaczyńskiego. Wracając do dziwnych zachowań Nawrockiego, najwyraźniej brakowało mu tego jego snusa. No, po użyciu snusów, czyli woreczków nikotynowych, nikotyna szybko się wchłania przez błonę śluzową jamy ustnej do krwioobiegu, co daje natychmiastowe uczucie pobudzenia i relaksu. Długotrwałe stosowanie, już kiedyś to mówiłem, prowadzi jednak do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak uzależnienie od nikotyny, choroby sercowo-naczyniowe, uszkodzenie jamy ustnej, choroby dziąseł, erozja zębów, nowotwory, zaburzenia pracy mózgu. Według mnie Nawrocki bardziej nadaje się nie na prezydenta, a na leczenie odwykowe, ale to też inna historia. Rada Gabinetowa nie zmieni tego, że to rząd odpowiada za Polskę. Prezydent może grać w teatr polityczny, ale my weszliśmy na salę z konkretnymi planami. Jak ratować rolnictwo, jak obniżyć rachunki, jak rozwijać inwestycje. Teatr to jego wybór. Praca dla ludzi, nasz. Już powoli zmierzam, moi drodzy, do końca, bo się znowu rozgadałem. Więc tak, ta Rada Gabinetowa, teatr jednego aktora.
no i kawowego serwisu w 3 aktach. Karol Nawrocki chciał zrobić show. Zwołał Radę Gabinetową, grzmiał o planie 21, deficycie, podatkach, a w praktyce wyszło jak zawsze. Dużo puz, mało konkretów. Największe zaskoczenie? Tym razem Nawrocki nie dłubał z nosem między dziąsłami. No, jest jakiś progres. No, być może zgubił ten woreczek, albo w końcu ktoś mu powiedział, że kamera wszystko złapie. Zamiast mocnego przywództwa mieliśmy obrazek jak z kabaretu. Doradcy biegali jak koty z pęcherzem wokół Nawrockiego. Nalewający kawę też był, poprawiający papiery, skaczący przy nim jak przy porcelanowym jajku. Nawrocki udawał twardego, ale momentami wyglądało to bardziej na seans pogaduszek przy kawie niż polityczną naradę z premierem. A Donald Tusk siedział spokojnie, punktował i widać było, że to on trzyma nerwy na wodzy, a Nawrocki szukał swojej pozycji. Efekt? Nawrocki zamiast pokazać siłę, znów pokazał, że bez suflera i kawowego wsparcia jego te męskie pytania brzmiały jak kartka z biura prasowego. Co do Mercosuru. Przecież pan wie, kiedy te rozstrzygnięcia zapadły w Europie. W jakim czasie. Już nie chcę cytować tu poprzedników, którzy dopominali się w Unii Europejskiej, w Radzie Europejskiej, przyspieszenia rozmów na temat wolnego handlu, w tym Mercosuru. Ale nie będę się wyzłośliwiał. Tylko chciałbym, żeby pan prezydent miał wiedzę w tej kwestii, a nie mity czy propagandowe zaklęcia, w jakich rzeczywiście poprzednia ekipa była naprawdę na wysokim poziomie. Czyli reasumując, moi drodzy, fałsz i obłuda w drogim garniturku. Tanie chwyty na poziomie intelektualnym pisowsko uzależnionych prawdziwych Polaków i prawdziwych patriotów. Nie mylić tu oczywiście z Polakami i patriotami. No ale cele są jasne. Najważniejsze jest to, by przywrócone zostało w Polsce prawo i zasady konstytucji. I do tego zmierza właśnie Donald Tusk i jego rząd. A winni przestępstw z czasów 8 lat tej władzy, zorganizowanej grupy przestępczej o nazwie PiS, zostali uczciwie osądzeni. I wtedy, moi drodzy, skończy się Trump, zniknie Nawrocki ze swoją świtą. Ten cały Najmrocki w sytuacji sam na sam, bez wykutych na blachę tematów, zostanie po prostu połknięty, strawiony i wydalony tam, gdzie jego miejsce. No i na koniec bramkarz z Grand Hotelu po spektakularnej porażce zaszył się ze swoimi doradcami w jakiejś dziurze noże i liże rany. Tymczasem premier Donald Tusk razem z kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji uprawiają politykę wagi ciężkiej, której stawką jest ograniczenie wpływów Putina w Europie. Czyli Donald Tusk wrócił do prawdziwej polityki, skończył z amatorami, zaczął z profesjonalistami. No i tym chyba zakończę ten dzisiejszy materiał. Oczywiście
piszcie, komentujcie, jak wy to widzicie, jak wy to oceniacie. No dla mnie tutaj po prostu Tusk Nawrockiego zgruzował na kilka pięter i szybko się Nawrocki, ten niby twardziel, po tym laniu przez Tuska nie pozbiera. Dostał solidną lekcję, jak wygląda prawdziwa polityka prawdziwych polityków. W Sucharze Dnia dzisiaj takie dłuższe wystąpienie właśnie Donalda Tuska z tego posiedzenia Rady Gabinetowej. Taka dodatkowa orka Nawrockiego. Jutro piątek, wielebny Zbigniew zaprasza na lekcję, tym razem religii. Będzie nabożeństwo, także się przygotujcie. Także jutro religia. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Cały tydzień poświęciłem Nawrockiemu. To aż za dużo. No ale tak jak mówiłem, będzie, jak on został tym rzekomo prezydentem, mówiłem, że będzie o czym mówić, będzie co komentować i nie myliłem się. Także starczy Nawrockiego na ten tydzień. Tak jak mówiłem, jutro lekcja religii, a w niedzielę jak zawsze serdecznie zapraszam na live'a. Jeszcze raz bardzo dziękuję osobom wpłacającym, no i Wam wszystkim za to, że jesteście i wspólnie tworzymy ten nasz kanał. I mam nadzieję, że tak pozostanie, szczególnie to, że będziecie ze mną rozwijać ten kanał. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć. Na Radzie Gabinetowej to my zadaliśmy pytania. Dlaczego prezydent blokuje ustawy obniżające ceny energii? Dlaczego staje po stronie lobby zamiast po stronie obywateli? Rząd pracuje dla ludzi, a prezydent chowa się za politycznymi show. Przyszliśmy po fakty, a fakty nie kłamią. Odziedziczyliśmy sytuację gospodarczą, a to automatycznie wpływa także na kondycję budżetu, deficyt i dług. Kondycję gospodarki, która była bliska, no może nie recesji, ale stagnacji. To było 0,4% wzrostu. Rządzimy niecałe 2 lata i mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie. Teraz 3,4%. Mamy jedno z najniższych bezroboci w Unii Europejskiej. Mówię o tym nie dlatego, żeby starać się komuś tu zaimponować, tylko żeby nie było złego wrażenia wynikającego z nieścisłych informacji czy fałszywych komunikatów na temat kondycji polskiej gospodarki. To, co udało się w ciągu tych 2 lat osiągnąć, to jest naprawdę, to są rekordowe rezultaty. Dlaczego, i tu pan prezydent zadaje to pytanie, dlaczego jesteśmy na granicy możliwości budżetowych? Dlaczego takie sprawy jak dług czy deficyt są w centrum naszego zainteresowania? Ponieważ podjęliśmy decyzję i nie zmienimy tych decyzji, żeby docierając oczywiście do granicy ryzyka, nie przekraczając, ale docierając do granicy ryzyka, nie tylko utrzymać, ale radykalnie zwiększyć ambitne projekty i plany Polski. Mówiliśmy, pan prezydent wspomniał o infrastrukturze, w tym o CPK. Ja podam tylko 2 dane. Więcej panie i panowie ministrowie będą gotowi oczywiście podać więcej informacji na ten temat. Tylko inwestycje, które są bezpośrednio pod ministrem infrastruktury. A jak wiadomo, w wielu innych resortach także mamy do czynienia z inwestycjami. Ale tylko te, za które odpowiada minister infrastruktury. One w ciągu tych 2 lat wzrosły o 100%. My, jeśli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, będziemy wydawali na
infrastrukturę, to jest kolej, to są lotniska, no, nie muszę nikomu tłumaczyć. W tym przyszłym roku, tym, o którym nasz budżet dzisiaj przygotowywany mówi, wydamy blisko 100 miliardów złotych. W ostatnim roku rządów naszych poprzedników to było niecałe 50 miliardów. Ja używam pewnego sloganu, panie prezydencie, i dedykuję to wszystkim tu zebranym. My robimy, nie gadamy. I ja mogę jeszcze raz oddać z pełnym przekonaniem komplement. Jesteście, mówię tu o środowisku tu zgromadzonym państwu, nie tylko sympatyczni, ale też skuteczni w kształtowaniu pewnych wyobrażeń, a czasami mitów. Patrzę na ministra Horałę, znaczy to jest dla mnie personalny symbol tej sytuacji. Chciałbym tak umieć opowiadać o CPK jak pan minister Horała. Ale my nie opowiadamy, tylko my robimy. Niech pan prezydent zwróci uwagę na jedną daną, która jest zawarta przez pana podpisanym projekcie, jeśli chodzi o CPK. Nie wiem dlaczego, nie wiem, kto pana do tego przekonał. Nie chciałbym się domyślać, ale ogranicza pan tę ambicję dotyczącą kolei dużych prędkości do 250 km na godzinę. W naszym projekcie, i my ten projekt realizujemy, a nie opowiadamy, ta prędkość eksploatacyjna to jest 350 km na godzinę, co w praktyce oznacza najszybsze koleje w Europie. To oznacza także możliwość repolonizacji inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę. My to w tej chwili realizujemy, także w energetyce. Nie chcę snuć tutaj złych domysłów, ale państwo bardziej zorientowani w temacie wiedzą, kto byłby zainteresowany ze względów biznesowych na tym, aby utrzymać tylko poziom 250 na godzinę. Ale ja akurat wiem. I jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później, kto jest naprawdę zainteresowany ograniczeniem polskich ambicji, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości. Już nie mówię o tym, że CPK ruszyło. Znaczy, nie zrobiliśmy może wystarczająco dużo prezentacji, ale inwestycja ruszyła i będzie gotowa szybciej niż w tej chwili to zakładamy. W najbliższych dniach i tygodniach będą kolejne podjęte nie tylko decyzje, ale także działania. I one będą, jak sądzę, także dostrzeżone przez pana prezydenta i pańskich doradców. Jeśli chodzi o Mercosur, konsekwencje dla rolnictwa. Panie prezydencie, ja wiem, że pan zajmował się w tym czasie innymi sprawami. Ja siłą rzeczy obserwowałem, co robił poprzedni rząd w takich sprawach jak zboże z Ukrainy, sprzedaż ziemi obcokrajowcom, głównie Niemcom. To ciekawe dla pana prezydenta pewnie będzie jako gdańszczanina. Bardzo dużo tutaj zawsze pada słów na temat tego, że no wiadomo, po pierwsze Polska i robimy wszystko dla Polek i Polaków, a nie dla innych narodów. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego o 1000% wzrosła sprzedaż gruntów zarządów PiS-u niemieckim właścicielom. Mówię o tym nie, żeby się wyzłośliwiać, tylko jeśli pan prezydent naprawdę chce poważnie podyskutować na temat sytuacji polskiego rolnictwa, to nie trzeba mieć dużo dobrej woli, żeby zobaczyć, że te negatywne konsekwencje dotyczące kompletnie bezkarnego wjazdu nieograniczonych ilości zboża z Ukrainy, to było coś, z czym mój rząd uparał się błyskawicznie. I to wymagało decyzji organizacyjnych na granicy i interwencji w Unii Europejskiej. W obu przypadkach osiągnęliśmy sukces. Pan prezydent na pewno przecież obserwował te dramatyczne zdarzenia tuż przed wyborami parlamentarnymi, kiedy pańscy polityczni przyjaciele wmawiali wszystkim, że jest świetnie, że nie ma żadnego problemu, że lepiej nawet nie sprzedawać polskiego zboża, bo ono za chwilę będzie droższe. Ja pamiętam dokładnie, bo interweniowałem wtedy wielokrotnie na rzecz wprowadzenia skutecznej kontroli, zatrzymania tej lawiny, nie tylko zboża wówczas z Ukrainy. I to my zmieniliśmy przepisy europejskie, dzięki którym polskie rolnictwo jest dzisiaj bezpieczne, jeśli chodzi o tę kwestię. Co do Mercosur. Przecież pan wie, kiedy te rozstrzygnięcia zapadły w Europie. W jakim czasie. Już nie chcę cytować tu poprzedników, którzy dopominali się w Unii Europejskiej, w Radzie Europejskiej, przyspieszenia rozmów na temat wolnego handlu, w tym Mercosuru. Ale nie będę się wyzłośliwiał. Tylko chciałbym, żeby pan prezydent miał wiedzę w tej kwestii, a nie
mity czy propagandowe zaklęcia, w jakich rzeczywiście poprzednia ekipa była naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Mercosur, w tej chwili mamy do czynienia z Francją jako jedynym partnerem, który jest gotowy próbować jeszcze korygować ustalenia dotyczące Mercosuru. Pracujemy także na tym, aby wprowadzić mechanizm, tak jak to było w przypadku ryzyk związanych z otwarciem się na Ukrainę, jeśli chodzi o jednolity rynek. Wprowadzenie mechanizmu, który powinien spowodować możliwości częściowej blokady czy korekty wtedy, kiedy pojawią się zagrożenia na rynkach europejskich. Czy to jest wystarczające? Oczywiście nie. Gdyby była gotowość do budowania blokady, tej politycznej blokady, czyli wystarczającej grupy państw gotowych do zablokowania, to by to było dawno zrobione. Nie ma chętnych. Ale proszę się nie krępować, panie prezydencie. Przy pańskich talentach dyplomatycznych być może uzyska pan Pracowitości też. w to nie wątpię. Tak, tu wszyscy słyną z pracowitości w tym budynku. I to nie jest złośliwość. Nie, to pracowitość, naprawdę komplement, jak wiecie, pracowitość w tym budynku bywa czasami bólem głowy w innych budynkach.